To będzie słaby DLC albo co najwyżej mierny. I myślę, że te słowa przewodnie będą nam towarzyszyć przez cały dzisiejszy odcinek, gdzie będziemy omawiać sobie najnowsze rozszerzenie do Hearts of Iron 4, czyli Graveyard of Empires. Zanim jeszcze zaczniemy omówienie, chcę tylko zaznaczyć, że jedne z pierwszych komentarzy, i te widzę, że bardziej lajkowane, które się spodobały reszcie społeczności, generalnie podsumowują stan tego DLC-ka i obecnego Hearts of Iron 4. I w sumie tu już moglibyśmy zakończyć omawianie tego DLC-ka za pomocą tego jednego komentarza. Dlatego powiedzmy, jeśli długość tego materiału przekroczy 10 minut, to znaczy, że zmarnowałem wam za dużo czasu i możecie wymyślić jakąś karę dla zajączka, że gadał przez więcej niż 10 minut o tym jakże wspaniałym DLC-ku do Hearts of Iron 4. A sam DLC Graveyard of Empires będzie oczywiście pomniejszym DLC-kiem, coś jak ten DLC o Bosforze, o Bułgarii, Grecji i Turcji, tylko tutaj mamy pomniejszy DLC dla krajów Azji Środkowej. Iran, Irak, Afganistan oraz Indie dostaną nową zawartość historyczną oraz ścieżki oczywiście ahistoryczne. Jak przejrzałem sobie całe Dev Diary, to poza dwiema, max 3 rzeczami, to nie ma tutaj naprawdę nic ciekawego, nic wartego uwagi, a o nowych mechanikach to możemy zapomnieć. Taka po prostu płatna modyfikacja do Hearts of Iron. Przebrnijmy jednak przez tego DLC-ka wspólnie na szybko, żeby być przygotowanym na nową zawartość od Paradyżu, żebyśmy byli gotowi, zwarci i gotowi. Zaczynamy od Indii. Indie de facto nie dostają DLC-ka, tylko reworka, bo nie wiem, czy pamiętacie pierwszy DLC do Hearts of Iron, nie licząc tego polskiego DLC-ka. Pierwszy DLC to był dla papetów brytyjskich i Indie tam już jakąś zawartość i drzewko dostały. Do dziś to tam sobie wegetuje, a teraz będziemy mieli w sobie rework Indii. Nie martwcie się, Indie nie będą tak wyglądać, w sensie mogą tak wyglądać, ale generalnie Indie będą dalej jednym wielkim klocem, tylko że będą miały większość prowincji nieskorowanych i duża część ich mechanik będzie zależała o to, właściwie ścieżek, będzie zależała o to, jak oni będą garnizonować i zbijać unrest tych poszczególnych książąt prowincji nieskorowanych. Jeżeli chodzi o ścieżkę historyczną, czyli historycznej drogi do niepodległości Indii, tej powiedzmy demokratycznej pod Gandhiego, tutaj Paradox fajnie napisał, że będzie można grać do 47. I wiecie dlaczego można grać do 47? Bo większość celów narodowych będzie po 70 dni. Mamy 2025, a Paradox zasypuje nam historycznym drzewkiem pod demokrację i cele po 70 dni bez jakichś większych własnych mechanik. Czyli będziesz sobie klikał i patrzył, jak dostajesz jedną cywilkę i zbijasz 15 rezystensa w ciągu 70 dni. Nice! Jednak jeżeli mówimy już o samych Indiach, kontekst historyczny, czyli podział na dwa narody, czyli ten hinduskie Indie oraz muzułmański Pakistan, będzie można wybierać, czy dzielimy dawny raj, czyli w sumie Indie brytyjskie, na dwa narody, czy próbujemy to utrzymać. Jeżeli podzielimy to na dwa narody, to potem mamy nawet interesującą mechanikę, pytanie, czy w praktyce też będzie tak interesująca z botem, który pewnie Pakistan nie będzie miał drzewka ani nic. O wyścig wpływów na zajmowanie poszczególnych ważnych regionów, na przykład w Kaszmirze. Będzie można się ścigać o to, które prowincje, które regiony przyłączymy do nas, jeżeli nie będziemy chcieli bezpośredniej konfrontacji. I to w sumie tyle, jeżeli chodzi o mechaniki i zawartość dla historycznych Indii, czyli zbijanie rezystensów, wbijanie posłuszeństwa na state'ach kontrolowanych przez książęta, gdzie nie będziemy mieli korów, klikanie celów narodowych po 70 dni, wybieranie, czy chcemy mieć dwa osobne kraje, czy jeden, potem ewentualny wyścig o wpływy z Pakistanem, a końcowe drzewko, gdzie możemy na przykład pewnie 70 dni zrobić wargoal na Annex Goa, czyli kolonię portugalską. Nice. To są historyczne Indie. Natomiast jeżeli chodzi o drzewko militarne, to jest ciekawiej, bo Indie będą miały generalnie fokusować się chyba na dywizjach specjalnych, z tego co udało mi się rozkminić, wyczytać, czytaj dywizjach górskich, a z jakąś przewagą artyleryjską, chociaż teraz też chyba Indie są docelowo pod dywizje specjalne górskie. Tutaj też to drzewko, te możliwości będzie pod to budowane, ci historyczni na przykład górkowie. Indie teraz mają ducha narodowego, społeczeństwo rolnicze, ten duch tutaj jest utrzymywany i nawet ma większe debuffy, bo teraz chyba daje tylko populację w dół, a tutaj jeszcze Conscription Low Cost i Mobilization Speed. To wbrew pozorom może się wydawać, że to są niewielkie debuffy, ale patrząc, że jak chcemy na przykład zbijać unrest w prowincjach, no to jednak tego manpowera do garnizonowania tych książąt będziemy potrzebować od razu na początku gry.
Oczywiście z tym debuffem społeczeństwa rolniczego rozległego terytorium indyjskiego będzie można walczyć za pomocą celów narodowych. To nawet ciekawa rzecz, że robimy jeden cel narodowy 35 dni i z każdym co 12 miesięcy będzie nam podbijał rekrutację populacji, zmniejszając debuffy za ten duch narodowy. Dalej unikalna mechanika dla Indii to jest głód. Nie śmieszkuję, mechaniką dla Indii jest głód, a właściwie dla wschodniego Bengalu, tam na wschodzie Indii będzie mechanika, będą duchy narodowe, które będą ci terroryzować nie tylko prowincje na wschodzie, ale nawet cały kraj. Political power minus 65%, no to jest coś niepokojącego. Ale jak są debuffy, są głody, no to Paradyż nie pozostawia nas głodnymi, wsuwa nam kolejnego DLC-ka, a nie sorry, wsuwa nam mechaniczki, z którym można walczyć z tym głodem i to jest akurat ciekawe. Już nie sama walka z tym głodem, gdzie można tutaj robić zapasy, przygotowywać się, ale gdzieś tu widziałem potem, o właśnie tutaj, to jest jedna z ciekawszych rzeczy, że Indie będą miały specjalną mechaniczkę dla dywizji za Command Powera, będzie można odpalać, który zwiększa supply, division attrition zmniejsza i tak dalej, dzięki czemu na przykład spadochroniarze może indyjscy będą fajnie działać. Nie wiem, czy w praktyce to będzie miało zastosowanie, że poprzez walkę z tym głodem w Bengalu twoja armia będzie mogła dostać możliwość klikania za Command Powera zwiększonych Supply Grace'ów i zmniejszonego Attrition, co może być ciekawe. Nawet nie da dywizji spadochroniarzy, a gdzieś, gdzie jest kluczowa prowincja, a jest wypizdów, nie? I nie ma supply'ów, sobie coś takiego klikasz, dostajesz bonus do żarcia dla twoich indyjskich spoconych górskich dywizji i przepuszowujesz wrogą dywizję, która też w tym regionie cierpi pewnie na attrition, a nie ma tyle żarełka, więc to może być ciekawe. Na przykład, nie wiem, w Afryce Północnej, gdzieś tam pod El Alamein na pustyniach sobie klikasz, jeszcze hit attrition 35%, fajna rzecz. Tak więc z całych tych historycznych Indii to była pierwsza fajna rzecz. Jak mówiłem na początku, że są 2-3 fajne rzeczy, to te dodatkowe żarcie dla dywizji... Nie, słoń nie jest fajne, nie wyobrażam sobie, jak te słonie mają działać. Może się mylę. To dodatkowe żarcie to jest właśnie coś, co wydaje się ciekawą opcją. Historyczne Indie mają kilka ścieżek. Pierwsza ścieżynka to jest wojna domowa. Wojna domowa kierowana przez tego pana, tu będzie jakaś mechaniczka, że on ucieka z kraju, można go schować, potem można go przywrócić. Jak ci się nie uda go schować, to trzeba go odbić z wrogiego zamku i niczym księżniczkę, żeby zdjąć debuffy do Division Attrition. I jak wybucha wojna domowa, to jest ciekawy future, to ona zależy od tego, jaki duży mamy unrest w prowincjach. Jak przed chwilą w demokratycznych Indiach, w tych wszystkich nieskorowanych prowincjach, za pomocą tej specjalnej indyjskiej mechaniki garnizonowania podbijaliśmy companion, zbijaliśmy resistance, to tutaj chcemy odwrotnie. Tutaj im bardziej prowincje będą rozsierdzone, jako nasze Indie, im bardziej rozsierdzimy prowincje, tym więcej tych prowincji, a razem z tym dywizji, dołączy do nas podczas wojny domowej z British Rajem, a Indie w tym okresie, a właściwie partyzantka indyjska, antybrytyjska była aż tak dobrze rozwinięta, że za pomocą decyzji celów narodowych będzie można striggerować indyjskie powstanie na Półwyspie Arabskim w prowincjach kontrolowanych przez Brytyjczyków. Tak, wiem, brzmi to ambitnie, ale to głównie ma służyć temu, żeby pewnie bot brytyjski za bardzo nie miał baz morskich, nie mógł się desantować, bo będziemy w tej wojnie domowej walczyć też z Wielką Brytanią. Co prawda będzie opcja wspierania nas przez Japonię i potem wymuszenia ewentualnego White Peace'a z Brytyjczykami. A, jedna z fajniejszych rzeczy to są te wściekłe różowe Habsburgi. Mama mi zawsze mówiła, że wściekły różowy Habsburg nie istnieje i nie może cię skrzywdzić, a jednak wściekły różowy Habsburg jest generałem w Indiach i nawet jest ich 3. Potem jak się wyzwolisz, dostajesz jakiegoś tam chłopa, przywódcę, nie będę nazywał go, bo to i tak nie ma znaczenia, jak on tam miał. Chodzi o to, że on dostaje atak na korach plus 15, no i mogłoby się wydawać, no atak na korach plus 15, no jak będziesz bronił Indii. Nie, on dostaje atak na korach plus 15, bo on sobie klika kraj, na przykład Birmę, i Birma staje się go korem i na całą Birmę, którą będzie atakował, podbijał, ma atak plus 15. No. I docelowo rozumiem, że coś takiego będziesz mógł skorować, sobie zająć i zrobisz duże imperium indyjskie, które się wyzwoliło z Wielkiej Brytanii. Dostajesz też bonusiki i jest fajnie. A, będzie można bić się z Chinami. Jeżeli wojna z Chinami będzie przebiegała przez te Himalaje góry, a jako Indię będziesz mógł zrobić spocone dywizje górskie dokarmiane za pomocą tych specjalnych command powerowych decyzji,
to walka w takich Himalajach za pomocą 2-3 spoconych górskich dywizji może być nawet fajna. Gdzie obie strony będą zapchane gównianymi dywizjami na gównianym froncie z dużą ilością atryszyn, ale ty będziesz miał te kilka, jako Indie, kilka dobrych dywizji do przebijania się i będziesz mógł je szprycować żarciem, żeby z atryszyn nie ginęły. Ścieżka komunistyczna dla Indii będzie o tyle ciekawa, że wyzwalasz się częściowo niepodlegle, jednak dostajesz tylko część kraju, ponieważ większość dostaje Pakistan. Pakistan dostaje turbo bonusy za to, że ty jesteś komunistyczny. Pakistan staje się taką brytyjską kolonią, która ma balansować te twoje komunistyczne Indie. No i docelowo będziesz musiał pokonać ten zbustowany Pakistan jako część tych komunistycznych Indii. Podoba mi się plan 5-letni w wykonaniu indyjskim. Cel narodowy 35 dni. Dostajesz stabilkę plus 5, construction plus 5. Nie no, mam nadzieję, że to jest tylko jakiś fragment planu 5-letniego, a nie, że to jest plan 5-letni construction speed plus 5, bo to trochę średnie. Tu jest ciekawie, tu się proszę Państwa dzieje ciekawie, to jest druga z tych 3 ciekawych rzeczy, o których wspomniałem na początku. Wschodnia kompania indyjska. To jest ciekawa rzecz, ponieważ będzie miała w teorii unikalny system. Takiego jeszcze nie było w Hearts of Iron, jeżeli chodzi o gameplay. A mianowicie będziemy grać jako kompania handlowa. Naszym celem będzie omijanie podatków. Tak, będzie omijanie podatków. Podatki będziemy płacić w formie cywilek do Wielkiej Brytanii. Tutaj mamy rozpiskę, że od 0 do 8 cywilek płacimy 0 podatków, a na przykład jak mamy więcej niż 29 cywilek, 60% idzie do Wielkiej Brytanii, w sensie naszych fabryk wysyłamy do Wielkiej Brytanii. Będziemy grali jako tutaj, na początku takie małe coś, tutaj cyk, wschodnia kompania indyjska. No i będziemy generalnie zajmować się pomnażaniem naszego majątku w postaci cywilek, wysyłaniem ochotników, kraj będzie skupiony na wysyłaniach ochotników, no i częściowym wykupywaniu kolejnych prowincji indyjskich również za pomocą cywilek. Ale jak mówiłem, że kraj będzie się skupiał głównie na unikaniu podatków, czy tutaj o unikaniu płacenia cywilek, to faktycznie tak będzie. Będą decyzje, będą cele narodowe, które będą nam umożliwiały unikanie zapłaty tych cywilek. Będą zwiększać przedziały, w jakich te cywilki trzeba za poszczególny poziom podatkowy uiścić, czy będą zmniejszać poziom samych podatków. Będzie można robić sprytne ruchy za pomocą tworzenia papetów jakichś tam tych książąt i to oni będą mieli fabryczki, a nie ty bezpośrednio, więc ty nie będziesz nałożony podatkiem i to jest właśnie ciekawa rzecz. I tu mamy jeszcze dodatkowe właśnie, że więcej cywilek dla kraju i to będą cywilki, wiecie, od papeta, nie? Dla nas, jako szefa. I one nie będą liczone do tej spłaty podatków dla Wielkiej Brytanii. Tutaj to jest fajnie pokazane, gdzie mamy już praktycznie chyba większość Indii zajętych jako wschodnia kompania indyjska, w sensie zajętych, wykupionych za pomocą cywilek. Tworzymy papeta jakiegoś tam, żeby nie płacić tych cywilek, a potem możemy również przepalać cywilki, żeby dostawać na przykład bonusy, co zakładam będzie bardziej opłacalne. Brzmi fajnie, brzmi unikalnie, pytanie jak to będzie działać, nie wiem, ale to jest jedna z tych ciekawszych rzeczy, jaką dodaje DLC. Ale jak już wykupimy wszystkie ziemie indyjskie i okoliczne, zboostujemy sobie niesamowicie ekonomię, unikając płacenia podatków, będzie można przebranżowić kompanię wschodnioindyjską, to jest ta fajna flaga kompanii wschodnioindyjskiej, przebranżowić się i stworzyć chyba Indię docelowo. Natomiast póki będziemy tą kompanią wschodnioindyjską, no to żeby się nie nudzić i nie zajmować tylko kreatywną księgowością, unikania płacenia podatków, będziemy mieli jakieś tam bonusy do wysyłania ochotników i będziemy za tych ochotników dostawać kolejne cywilki, za to, że mamy takich najemniczych ochotników. Ciekawe, czy będzie opcja na przykład taką kompanią wschodnioindyjską wysłać indyjskich ochotników do malarza pokojowego. I niby płacisz podatki Wielkiej Brytanii, ale twoi ochotnicy otrzymują żołd od kreatywnego malarza. To będzie ciekawe. Drzewko morskie dla Indii. Wiem, też jestem fanem drzewka morskiego dla Indii. Czekałem na to. Będzie można bydlaczka zbudować. Zawsze o tym marzyłem. O indyjskim bydlaku. Kolejna rzecz to jest Imperium Mogołów, które będzie można stworzyć za pomocą Indii. No tutaj są te słonie. Ale nie wiem jak te słonie mają działać, w sensie, no nie wiem, lepsza kawaleria. Pamiętajcie, że w Hearts of Iron są wielbłądy. Czy ktoś kiedykolwiek użył wielbłąda? Nie mam pojęcia. Będziemy tutaj bazować troszeczkę właśnie na pozycji tych książąt. Będziemy rozbijać Indię, wykorzystywać ich podział, żeby za pomocą tych zbuntowanych książąt odtworzyć Imperium Mogołów. Ale tak naprawdę to nic ciekawego.
Tego nie skomentuję. Możliwość stworzenia szlaku jedwabnego i dostania korów na tych prowincjach. Po co, jak i dlaczego? Komu to potrzebne? Nie wiem, czy Paradox słyszał kiedykolwiek o ładnych granicach. Nie wiem, jaka jest idea tego, ale no dodali, tak. No i to właśnie w ten sposób mówiliśmy Indie. Historyczne i niehistoryczne. Afganistan i Irak. O ile Indie coś tam miały faktycznie ciekawego, nowego, że można poklikać o tyle te dwa kraje tutaj, afgańskie i irackie, to pożal się zającu do Kaisera Wszechmogącego. No nic tutaj praktycznie nie ma. Nie wiem, te kraje są chyba tylko stworzone po to, żeby nie miały tych zwykłych stokowych drzewek. Ale jak patrzę na to, no to pierwszy lepszy mod z warsztatu Steam lepiej oddaje klimat tego kraju. Nie wiem, one są chyba tylko po to dane, żeby achievki na nich zrobić i zapomnieć. Nie wiem, tu jest jakiś pomysł, mechanika, nie wiem jak to nazwać, zamysł, że im bardziej unowocześniasz, rozbudowujesz kraj, tym większa szansa, że ci idzie w jakieś tam skrajne ideologie czerwonych albo malarzy. Tak ma chyba wyglądać zmiana ewentualnej tej opcji politycznej w Afganistanie. Za pomocą, będziesz zmieniać ideologię za pomocą rozsierdzonych studentów. Litwa chyba, jak idzie w czerwonych, czy tam Łotwa, już nie pamiętam, dostaje od Związku Radzieckiego część Białorusi. To tutaj jak Afganistan pójdzie w czerwonych, to może dostać część Kazachstanu. Wow. Natomiast to, co jest chyba najważniejsze o tym nowym drzewku afgańskim, no to to, z czym nam się ten Afganistan wszystkim kojarzy, czyli cmentarzyskiem imperiów. Faktycznie będą mieli możliwość zrobienia dwóch typów armii. Albo takiej milicji partyzanckiej do kampienia w górach i nabijania strat oponentom, coś jak w Finowie teraz, albo faktycznie próba modernizacji tej armii, jakieś czołgi i coś takiego. Nie wiem, to drzewko nie jest duże, zwłaszcza, że się wyklucza. Tutaj ta lewa strona to są ci partyzanci. Po prawej stronie mamy próbę modernizacji afgańskiej armii. Tu może być coś ciekawego, ale niestety nie jest pokazane dokładnie. To jest ciekawe i to mi się nawet spodobało, że poprzednie DevDR i tak rozsierdziły community społeczność Hearts of Iron, że deweloperzy od razu postanowili wprowadzić pewne zmiany do tego, co przed chwilą ogłosili, a dokładnie do alternatywnego historycznego drzewka Indii, wprowadzając zmiany do tworzenia tego Imperium Mogołów i Tymuryda. Takie zmiany czysto już pod kątem historycznym. Nie żeby miał jakiś większy wpływ na całość tego DLC-ka. Irak. O ile Afganistan praktycznie nic ciekawego tam się nie dzieje, o tyle w Iraku dzieje się jeszcze mniej i jeszcze mniej ciekawie. Całe drzewko irackie, nie? Robi wrażenie, a potem trzeba jeszcze uwzględnić, że w politycznym większość się wyklucza, w sumie 2/3 ci odpadają w zależności, którą ścieżką wybierzesz. Tu masz całe drzewko wojskowe, wszystkich gałęzi wojskowych, tutaj jakieś drzewko drobne przemysłowo-rozwojowe. I tutaj taki mały wypierdek, który również się już od razu wyklucza na start. To jest coś, co powinno być chyba najbardziej rozbudowane w Iraku, czyli zajmowanie się wydobyciem ropy i koncesją dla Brytyjczyków. Ścieżka haszymickiej monarchii, czyli koroną w łańcuchach, będzie zgadzał się na dominację brytyjską i ich koncesję odnośnie wydobycia ropy w zamian za stopniowe ustępstwa, jeżeli chodzi o modernizację kraju i nawet jakieś ustępstwa terytorialne. Alternatywna ścieżka to obalenie tej haszemickiej dynastii, tworzenie jakiejś osi arabskiej, żeby walczyć z wpływami Brytyjczyków i oczywiście Związku Radzieckiego na północy, tam w Persji, Afganistanie. No i docelowo ewentualna możliwość dołączenia do innego, jedynego sojuszu, czyli z malarzem pokojowym. Natomiast to, co chyba powinno być w Iraku najważniejsze i najlepiej rozbudowane mechanicznie, fabułkowo, lorowo, no to w sumie skupia się w czymś takim. No i to tyle. Szybko lecimy, nie? Indie omówione, nawet coś tam można z tych Indii wykrzesać. Afganistan, no to co zaprezentowali w DevDR, no to o pomstę to nie ma, nic tutaj nie ma. Może gameplay sam z siebie, drzewka, te cele coś tam dadzą, no ale no patrząc na wielkość tych drzewek, to one się będą robić co najmniej 70 dni. Wiecie jak jest. Irak niby tam jakiś potencjał ma, może z tą ropą będzie faktycznie jakaś mechanika do poczarowania, bo jej nie pokazali. Został nam jeszcze Iran. No Iran tutaj faktycznie ma już większy potencjał, a nie dość, że ma większy potencjał, to ma w teorii nawet jedną ciekawą ścieżkę, która faktycznie może być interesująca i chyba ma największe drzewko, takie legitne. Indii nie liczę. Jeżeli Indie mają cele po 70 dni, no i masz grać do 47, żeby się tego historycznie, demokratycznie wyzwolić, no to nie jest gra w Hearts of Iron niestety. Nie wiem, co by musieli do tych Indii naładować, żeby to było ciekawe i grywalne.
Szkoda swoją drogą, że te dev diary są rzadko kiedy dobrze napisane i na przykład z tych 4 krajów tylko Iran na sam koniec ma przedstawione początkowe duchy narodowe, a że duchy narodowe obecnie w Hearts of Iron są robione na styl Kaiserreicha, czyli to są jakieś debuffy, jakieś takie ogólne mechaniki dla kraju, jak na przykład tutaj mamy angielsko-perskie kompanię naftową, to one za pomocą tych duchów narodowych można dużo powiedzieć, na czym ten kraj będzie polegał i na czym będzie się skupiał. A Persja będzie się skupiać na tym, że jak chcemy grać historycznie, to będzie nawet ciekawa ścieżka, gdzie będziemy mogli kontestować Związek Radziecki i Wielką Brytanię, które, jak pamiętacie historycznie, robiły prewencyjną interwencję do Iranu, zabezpieczając sobie strategicznie ważne południe i północ tego kraju. Jako Iran będzie można powiedzieć hola, hola, hold on. To nasze terytorium, nasze perskie góry, gdzie faktycznie masz jakieś małe drzewko, jakieś pewnie tam, nie wiem, decyzje mechaniki do obrony się przed dwoma, jakby nie patrzeć, głównymi majorami. A jak jeszcze patrzymy, że gramy pod kątem, nie wiem, na scenariuszu historycznym, to wtedy ewidentnie cię wrzuca na stronę malarza pokojowego. To jest interesujące, że przewidzieli, że możesz przegrać konfrontację z tymi dwoma majorami, Sowietami i Brytyjczykami. I wtedy uznajesz lojalność do Wielkiej Brytanii, inwestycje i tak dalej, albo możesz próbować robić partyzantkę wobec dwóch imperiów, które cię najechały. Natomiast to, co jest fajne w Iranie, to jest to, że będzie miał potencjał, będzie miał naprawdę potencjał i będzie można w mniejszym lub większym stopniu odwoływać się do Imperium Perskiego, a co za tym idzie, podboje, ekspansja i status majora, jeżeli chodzi o początkowy Iran, a to, co nam będzie dawało drzewko pod te perskie ścieżynki. A jeśli już mowa o Persji, będzie możliwość wprowadzenia zarastrustianizmu, który co prawda odpala natychmiastową wojnę domową, ale pewnie daje jakieś mocarne modyfikatory. Więc nie ma to jak budować imperium w Hearts of Iron 4. To jest problematyczne samo z siebie. I potem striggerować wojnę domową tylko po to, żeby mieć fajną, fikuśną religię antycznego imperium. Podoba mi się, że ten Iran będzie miał osobny fokus, aby kupić czeskie czołgi na licencji. No. Generalnie ten Iran się wydaje, że akurat jak Indie są pod jakieś dywizje specjalsów z artylerią i tak dalej, tak ten Iran jest pod jakieś dywizje zmechanizowane, zmotoryzowane. Poza tym dodatkowo wrzucili jeszcze Iranowi osobne drzewko rozwoju wywiadu, ale tych sił specjalnych i projektów specjalnych. Mam nadzieję tylko, że to jest zbalansowane, bo Iran serio wydaje się mieć największy potencjał póki co z tych wszystkich omawianych krajów. No i ma fikuśne modele jednostek, takie MP40 niemieckim. To, co przed chwilą było, to był Iran oczywiście monarchistyczny, bardziej historyczny, albo te pod Imperia Perskie, natomiast kolejne dev diary już de facto przedostatnie, spokojnie zbliżamy się do końca. A daje nam możliwość wprowadzenia komuny, demokracji albo pod malarza pokojowego. Wprowadzenie demokracji będzie chyba polegać na tym, że trzeba będzie gdzieś tam umiejętnie balansować siłami partii politycznych, stabilki i tak dalej, żeby pewnie robić cele narodowe i wprowadzać, zmieniać monarchię w demokrację, żeby uniknąć wojny domowej. Natomiast co ciekawe, przy wprowadzeniu komuny trzeba będzie częściowo zapewnić niepodległość separatystom kurdyjskim oraz azerskim, obiecując im niepodległość po obaleniu monarchii, wprowadzeniu władzy czerwonych. Co ciekawe, będzie można, nie będzie trzeba dotrzymać tej obietnicy. To mnie się podoba. Natomiast ścieżka Iranu pod malarza pokojowego daje nam taką fikuśną perską wersję niemieckiej flagi z tego okresu, z tym zarastrustiańskim symbolem. I kończy się to wojną domową w Iranie na tych bezdrożach, pustyniach, wzgórzach, górach. Może być naprawdę ciekawa. A po udanej, pasjonującej wojnie na tych wzgórzach, pustyniach wybieramy, czy patrzymy na malarza, robimy własną ścieżkę Iranu do wielkości, czy może jednak Japończyki nas wspomogą. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dev diary odnośnie samych ścieżek, mechanik przygotowanych dla krajów. Tu ostatnie dev diary to są jakieś tam graficzki i achievementy. Chciałem wam pokazać to mnie się podoba. To mnie się podoba. Wiem, jak będzie można to produkować, to jest super ciężki czołg, co to ma być, ale ja to chcę. Nie wiem na którym kraju, ale ja to chcę. I to bardzo tego chcę. 3 nowe landmarki, czyli te great projekty, które niedawno zostały dodane do Hearts of Iron, teraz dodano 3 nowe dla tych krajów. Przeważnie te landmarki to są te wielkie konstrukcje, w sensie budowle,
które znajdują się w state'ach i dają poszczególne bonusy. Jeszcze na sam koniec spojrzmy na osiągnięcia, bo niektóre kraje i ścieżki są ewidentnie zrobione po to, żeby gracz mógł sobie tylko osiągnięcie zrobić. Tu jest ciekawe, jako Afganistan skapituluj Związek Radziecki. Podoba mi się. Dużo osiągnięć dla Iranu, typu zbuduj Imperium Perskie i gdzieś tam kontroluj jakieś regiony, więc to też będzie można sobie zarzucić. Tu jest bardzo interesujące, mianowicie wątek Polski. Polska górą. Jako Iran musimy gwarantować polską niepodległość i upewnić się, że nie skapitulują do 45 roku. To może być ciekawe, zwłaszcza na celach historycznych. Weź tym Iranem, dojdź do Polski do 49 i otocz ją kołderką miłości, żeby nie skapitulowali. Jako wschodnia kompania indyjska kontroluje Suez i Panama, to jest tylko biznes, handel i handeli. Trochę na podbijanie, żeby Indiami podbić UK, gdzie tam rządzi Churchill, ciekawe, pod Sikhów. Tu natomiast jest interesujące, jako Irak posiadaj 500, produkuj 500 ropy. Teraz pytanie, czy trzeba będzie podbijać, czy faktycznie ten Irak będzie gdzieś tam miał mechaniczki decyzje na rozbudowę tych pól roponośnych do jakichś niebotycznych, nienormalnych rozmiarów. 500 ropy to jest dużo z jednego kraju, to jest bardzo dużo. O, jako Rzym, jako Rzym. Kontroluj Rzym z jednostką słoni, czyli trzeba będzie grać pod Mugali, Imperium Mogołów. I trzeba będzie niestety Bebiciego kontrolować. Bo wiecie, bo Alpy, bo Hannibal, bo słonie. I teraz słonie są w Hearts of Iron, więc dali DLC-ka, jej. Proszę Państwa. To było całe omówienie Dev Diary odnośnie nadchodzącego DLC-ka Graveyard of Empires do Hearts of Iron 4. No każdy wie, że to jest pomniejszy DLC, taki zapychacz. No ale mogliby się bardziej postarać, zwłaszcza dla tych Iraków, Afganistanów, że nawalenie celów narodowych po 70 dni dla drzewka demokratycznego i chwalenie się, że można grać do 47, to chyba jednak nie tędy droga. No sorry, ale ta gra już ma, nie wiem, zaraz będzie miała 10 lat, Hearts of Iron. O nowych techach, które na start wybieramy, te 3 nawet nie będę wspominał, bo tutaj nic nie było o zmianach technologii. No, większość z was tego DLC-ka i tak ma, jeżeli nabyliście tego poprzedniego Gotterdamerung, nie? Bo to był ten Expansion Pass. Także w sumie nawet to jest jakiś pomysł od strony Paradyżu, żeby wciskać te gówniane DLC-ki za pomocą tych Expansion Passów. Czyli tak go kupujesz dla tego głównego DLC-ka i tej poprzedniej zawartości. Dobra, mam nadzieję, że się wyrobiłem w 10 minutach. Jeżeli nie, no to w komentarzach możecie napisać karę dla Zajączka, że aż tyle czasu poświęciliśmy na ten piękny kontencik od Paradyżu. Ja się kłaniam niziutko. Do następnego. Cześć, cześć.